Cześć, przyszedł czas na bossy wewnętrzne, a jednym z nich jest Outburst. Jest to nie tyle najtrudniejszy, co najniebezpieczniejszy boss, ponieważ ma on dwie formy, Outburst oraz Charging Outburst. Ta druga forma, która ma pomarańczowy kolor tak naprawdę, jest właśnie najniebezpieczniejsza, ponieważ mamy na jej zbicie 3 tury. Jeśli nam się to nie uda, to boss teleportuje nas na północ pokoju i wybucha, gdzie potrafi uderzyć z tego wybuchu nawet za 7000 około. Oczywiście jeśli nie macie odporności na energię na sobie, ponieważ obrażenia są zadawane właśnie z żywiołu energii. Dlatego przed tym bossem polecam ubrać się w tyle odporności na energię, ile tylko dacie radę. Oprócz tego magowie niech zabiorą sobie runki Explo. Druidzi mogą po prostu mieć czar Exori Moe Iko. Paladyni oczywiście najmocniejsza amunicja i palone będzie Utito, no a Knight powinien się zaopatrzyć w broń, która zadaje BS czysto z obrażeń fizycznych, czyli jakiegoś Falcon Sworda, czy Destruction Slayera, czy tam odpowiedniki w Axie, tak? I dobrze, i przejdźmy sobie do samej taktyki bicia bossa. Najlepszą opcją jest ustawić się tam, gdzie boss po prostu respi się po zmianie formy. Czyli po wejściu po przeciągnięciu dźwigni pojawiamy się w pokoju z bossem. W dolnej części pokoju znajduje się taki jakby filar. Rzucamy sobie fire bombę tak, aby jej lewy dolny róg dotykał tego filaru, po czym destroyujemy sobie środek tej firebomby i to jest miejsce, w którym będzie respił się boss. Jak widzicie na nagraniu, my z magami przyklejamy się do tego bossa, żeby on się po prostu nie ruszał, Knight go cały czas eksetuje i tak jest najłatwiej. Jednak jeśli będziecie mieć 300 levele, to raczej magami się do tego bossa nie przyklejajcie, bo jak się przerzuci i jeszcze do tego zespią się sparki, to może was po prostu wystrzelić. Bossa bijemy z SD-ków oraz z wave'ów, oczywiście paladyni, bolty, knighti, exori, grany i tak dalej. Natomiast co jakiś czas, co kilkanaście sekund, boss będzie zmieniał swoją formę właśnie na Charging Outbursta, czyli tego pomarańczowego. To jest moment, w którym Knight powinien być już uzbrojony właśnie w broń od obrażeń fizycznych, bo ta forma jest na nie wrażliwa. Czyli paladyni palą Utito, Knight pali Utito i pakują tyle obrażeń, ile tylko się da. Natomiast oczywiście magowie, tutaj Avalanche Runy i Exori Moe Iko, żeby tego bossa po prostu zburstować. Naprawdę dostaje on kosmiczne obrażenia z obrażeń fizycznych. Taki 800 Knight ze 120 plus skillem jest go w stanie praktycznie zone-shotować na 2 tury, więc nie jest to coś strasznego. Naprawdę, jeśli wszyscy się skoncentrują, to powinniście być w stanie spokojnie tego bossa tutaj zbić w 3 tury. Natomiast jeśli po drugiej turze widzicie, że boss za bardzo wam nie siadł, bo nie wiem, hity nie siadły, ktoś zaspał, tak dalej, no to magowie lepiej już niech zarzucają utamę, a paladyni energy ringi, no bo jest szansa, że nie zdążycie go zbić w następnej turze, no i wam wybuchnie. No jeśli macie dużo odporności na energię, i tak powinniście spokojnie ten wybuch na utamkach i energy ringach przeżyć. Knighta raczej nie powinno to ściągnąć, więc nie jest to nic takiego strasznego. Natomiast tak jak mówię, jeśli nie macie odporności na energię, a boss wam wybuchnie, no to potrafi przygrzmocić nawet za około 7000. 6-7 można się naprawdę zdziwić, więc miejcie to na uwadze, żeby po drugiej turze, jeśli widzicie, że boss słabo siada, zapiąć sobie już utamy. No i tak naprawdę to jest cała tutaj filozofia bicia tego bossa. Jak go sobie ustawimy, no to on będzie się respił wtedy zawsze na tej samej kratce. Dzięki temu, że ustawimy się w tym miejscu, to Knight od razu po zmianie formy bossa jest w stanie go zaatakować. Nie tracimy czasu na dobiegnięcie do bossa, na ustawienie go tak dalej. Od razu jesteśmy w stanie wklejać w niego damage, dlatego ustawiamy się właśnie w tym miejscu, w którym boss się respi. No i co kilkanaście sekund boss zamienia się w Charging Outbursta, natomiast po zbiciu Charging Outbursta automatycznie zamienia się w zwykłego. No i tak bawimy się z bossem aż do momentu, kiedy
zbijemy go do końca. Także jak widzicie, jeśli chodzi o samą mechanikę, nie ma tu nic skomplikowanego. Najważniejszą rzeczą jest to, aby skupić się w momencie, kiedy boss zmienia swoją formę na Charging Outburst, żeby wtedy wkleić tyle depsa, ile tylko jesteśmy w stanie, żeby po prostu zdążyć zbić go w te 3-4 tury maksymalnie, bo inaczej nam wybuchnie. No i to wszystko. Oczywiście po zbiciu bossa wchodzimy w teleport wyjściowy. Po lewej stronie pokoju znajdujemy się znów w hubie, z którego środkowy teleport to wyjście. Oczywiście środkowy górny teleport to wyjście, środkowy teleport to jest teleport do finałowego bossa. Natomiast w lewym byliśmy wcześniej u Outbursta, w prawym jest Eradicator. No i to wszystko. Zapraszam znów do filmu głównego.